Zanim zdecydowałem się na przystąpienie do kursu nurkowania, chciałem poszperać w sieci, jak i gdzie zacząć. Po tym miałem jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Czy nurek nurkujący w ciepłych wodach to dobry nurek? Czy może gorszy, czy lepszy? Która federacja nurkowa jest lepsza, a może gorsza? Czy wskazane jest robić kurs na wakacjach, czy jednak przed wakacjami? Na te i inne pytania odpowie Michał Kosut. Związany jest z nurkowaniem od 1996 roku. Wieloletni kurs Director oraz Regional Manager w PADI. Obecnie obejmuje stanowisko dyrektora DeepSpot. Ma na koncie ponad 2600 nurkowań i pomoże rozprawić się nam z mitami na temat szkoleń nurkowych. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, to pragnę poinformować, że materiał ten powstał przy współpracy z DeepSpot, czyli najgłębszym w Europie wielostrefowym symulatorze warunków nurkowych. DeepSpot ma głębokość niemalże 45,5 metra, wypełnia go 8000 m3 superprzejrzystej wody o temperaturze około 33 stopnia. Jest to idealne miejsce dla początkujących oraz zaawansowanych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy chcesz zacząć nurkować, możesz wejść do podwodnego tunelu i obserwować pasjonatów nurkowania. Teraz wracamy do tematu tego odcinka. Cześć Michał. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Moje ostatnie nurkowanie w DeepSpocie. Ciepło było? Zdecydowanie. A poza DeepSpotem nurkujesz jeszcze gdzieś? Oczywiście. W miarę regularnie staram się nurkować nie tylko w Polsce, ale też wyjeżdżać za granicę. Co prawda, odkąd zmieniłem pracę, czyli zacząłem pracować tutaj, większość czasu i większość nurkowań wykonuję tu, bo dużo po prostu czasu spędzam w DeepSpocie. No, z racji pracy, dokładnie. A teraz weekend wiem, że mieliście duże zawody, duże eventy, więc było co robić tak naprawdę. Tak, to co prawda dla nas to głównie organizacyjna praca, tak. Nie nurkowa, ale rzeczywiście dużo się działo. Zaprosiliśmy Cię do odcinka, bo mamy takie pytanie, chcielibyśmy porozmawiać sobie o jakości szkoleń nurkowych w Polsce, bo na grupach tematycznych na Facebooku pojawia się dużo różnych niuansów, hejtów, że prawdziwi nurkowie to tylko ci, co się uczą w zimnej wodzie, w brudnej, a ci, co się nauczyli gdzieś tam na Bali czy Tajlandii, to oni nie potrafią nurkować. Jak ty do tego podchodzisz? Co możesz na ten temat nam powiedzieć? Myślę, że jakość szkoleń niezależna jest od tego, gdzie się to szkolenie odbywa. Bo tutaj jakby trzeba by najpierw może rozprawić się z mitem, że są jakieś warunki, które czynią lepszego bądź gorszego nurka. Takich warunków tak naprawdę nie ma. To znaczy, jeżeli ktoś uczy nurkować się w morzu i jest to ciepłe i przejrzyste morze, no to oczywiście są to bardziej sprzyjające i bardziej komfortowe warunki. Z drugiej strony w morzu są fale, są prądy, coś czego w polskim jeziorze nie ma. W ogóle nie ma. Znaczy ja powiem, że jeszcze ta wizura przejrzysta też jest bardzo niebezpieczna znowu w morzu. To potrafi stwarzać dodatkowe zagrożenia, ale jakby myślę, że takim pierwszym mitem to jest to, że jeżeli ktoś nauczył się nurkowania w ciemnym, zimnym polskim jeziorze, to umie nurkować wszędzie. Tak, często to słyszeliśmy. I z perspektywy sam szkolenia się i pierwsze lata nurkowania tylko w ciemnych, zimnych jeziorach, bo tak naprawdę mały był dostęp do tych wyjazdów zagranicznych, to mogę powiedzieć, że bardzo dużo nie wiedziałem o nurkowaniu. Nie wiedziałem, bo tak naprawdę w ciemnym, mało przejrzystym jeziorze trudno jest nauczyć się pływalności. To jest jakby pierwsza rzecz. Tak. Oczywiście wszystkiego można się nauczyć, ale jest zdecydowanie trudniej się tego nauczyć ze względu na to, że jest mniej punktów odniesienia, a szczególnie u początkującego nurka, który ta pływalność pozostawia do życzenia, zgadza się. To trudno jest ją tak naprawdę kontrolować przy braku punktów odniesienia. Więc jakby to jest pierwsza rzecz, która przemawia za nauką w bardziej komfortowych warunkach. Druga rzecz to, że właśnie nie ma do czynienia z falami, z prądami, tak? Więc nie ma czegoś takiego jak lepsze bądź gorsze warunki. One uczą czy przygotowują do nurkowania właśnie w tych warunkach. I nurek wyszkolony w jeziorze może być bardzo dobrym nurkiem, ale może też być bardzo słabym nurkiem. Tak samo jak nurek szkolony na rafie kolorowej, koralowej wodzie, tak, to on też może być
dobrym albo złym nurkiem. Tu na tą jakość warunki mają wpływ drugorzędny. No to a propos właśnie tej pływalności, to sam pamiętam, że początki były ciężkie i fakt, nie dość, że nie widać, jest mętna ta często woda, nie ma punktów odniesienia, no to jeszcze walczy się z zimnem, z nową atmosferą, nie widać tego przede wszystkim i ciężko się skupić na pływalności, a po kilku jakichś tam basenach człowiek łapie tą pływalność faktycznie. Tu jakby mogę powiedzieć też w odniesieniu do naszych polskich akwenów, dlatego między innymi Zakrzówek był tak fajnym miejscem do nurkowania, czy dzisiaj mamy akweny typu Honoratka, czy w pewnych okresach Koparki, gdzie ta widoczność jest dużo lepsza niż w przeciętnym jeziorze. I to stwarza lepsze warunki dla nurka do nauczenia się właśnie tych Zgadza podstaw. się. Honoratka w czwartki o 9:00. Pamiętam, kiedyś pojechaliśmy jako pierwsi i naprawdę było mega przejrzyście. Tak. Myślę, że w sobotę po południu na większości polskich akwenów, szczególnie tych popularnych, no to trudno jest mówić o widoczności. Oczywiście z wyjątkiem deep spotu, bo No tak. u nas liczba nurków nie wpływa na pogorszenie warunków Dokładnie. do nurkowania. To teraz jest takie jeszcze moje pytanie, które gdzieś tam sobie znalazłem po grupach. Ile powinno trwać dobre szkolenie? Bo tam ludzie oczywiście się przekrzykują, że w 2 dni to się możesz nauczyć advansa w Egipcie z PADI. Czy warto lecieć w takie, nie wiem, szybkie weekendowe kursy, czy lepiej to sobie stonować jakoś? To jest tak naprawdę trudne pytanie. Ono jest znowu wielopoziomowe, tak? Bo jeżeli mówimy o kursie podstawowym, kursie OWD, to kurs OWD można bardzo solidny zrobić w 3 dni i można bardzo słaby kurs OWD zrobić w 3 dni. Tak naprawdę wyznacznikiem jest tego, ile czasu spędzi się w wodzie. I teraz jakie tutaj ma znaczenie ten czas spędzany w wodzie? To dzisiaj bardzo szeroko dostępny jest chociażby e-learning. Większość organizacji szkoleniowych oferuje e-learning, ale niestety nie jest on masowo używany. I jeżeli mówimy, że w 3 dni ktoś ma zrobić kurs OWD i jednocześnie opanowywać cały komponent teoretyczny, to śmiało mogę powiedzieć, że to będzie szkolenie, które ucierpi na rzecz tego czasu w wodzie. Tak? Natomiast jeżeli mamy kursanta, który zrobi cały e-learning przed szkoleniem, także w trakcie tej teorii jest stosunkowo mało. Ona opiera się tak naprawdę na pokazywaniu, gdzie ta teoria ma zastosowanie w tych praktycznych nurkowaniach. Jest takimi rozbudowanymi omówieniami przed konkretnymi nurkowaniami. To w 3 dni, przy założeniu, że wchodzi się 2-3 razy do wody, można zrobić naprawdę bardzo, bardzo solidny kurs. I analogicznie ten advance, który powiedziałeś. Tak. Znowu, jeżeli w 2 dni zrobimy 5 nurkowań i każde z nich będzie trwało odpowiednio długo, to jest jak najbardziej wartościowy kurs. No, to jeszcze też pewnie zależy od samego kursanta, czy szybko opanowuje te techniki tak naprawdę. Tak, oczywiście. Znaczy tutaj, czego ludzie nie biorą troszeczkę pod uwagę, kursanci nie biorą pod uwagę, to jest, myślę, to na jaki kurs się zapisują. I to widać szczególnie na etapie kursu OWD. Od razu mogę powiedzieć, tak jak w innych dziedzinach, troszeczkę cena wyznacza jakość tego produktu. Końcowo wszyscy chcą dostać ten sam certyfikat. Tak. I ten sam certyfikat, czy to jest PADI Open Water Diver, czy jakikolwiek inny Open Water Diver w innej organizacji, można go zrobić po minimum, a można go zrobić troszeczkę szerzej. I teraz, jeżeli ktoś chce zrobić troszeczkę szerzej, no to wiadomo, że to będzie musiało kosztować więcej, bo trzeba więcej czasu spędzić na basenie, trzeba więcej czasu spędzić w wodzie, no i w rezultacie ten czas po prostu kosztuje. Jeżeli ktoś patrzy tylko na najniższą cenę danego szkolenia, no to trudno oczekiwać, że ten parametr jakościowy będzie przy takiej najniższej cenie najlepszy. I mówię znowu średnio, bo znam też instruktorów, czy szkoły nurkowe, które robią bardzo przyzwoite kursy, a wcale nie są najdrożsi, ale jednak najczęściej w większości przypadków ci, którzy są po tej droższej stronie, to oferują wyższą jakość szkolenia, bo po prostu mają środki na to, żeby przeznaczać chociażby na to, żeby było więcej zajęć basenowych. No tak, praktyka tak naprawdę. To, co jeszcze mi się rzuca takie pytanie, to nawet też na grupach facebookowych spotkaliśmy się z tym, że
część instruktorów wymaga, może nie tyle co wymaga, ale pokazuje na tym podstawowym kursie zdecydowanie większą liczbę umiejętności, wymaga tej wiedzy i umiejętności tak jakby troszeczkę wyższych poziomów. Co myślisz, czy to jest dobre, czy raczej przyszedłem na kurs OWD, interesuje mnie zakres OWD i nie tam, że instruktor każe mi robić coś trudniejszego? Z tym kazaniem robić coś trudniejszego to jest jeszcze dodatkowy problem, tak? Bo tak naprawdę jeżeli mamy jakieś standardy ustalone przez organizację, to jako instruktorzy, żeby wystawić certyfikat, nie możemy wymagać więcej. To nie znaczy, że nie możemy ludziom więcej pokazać, ale do uzyskania certyfikatu większość organizacji mówi, to jest pewne normy zaliczeniowe na tym poziomie. Ja osobiście uważam, że jest miejsce na to, żeby na kursach uczyć coś więcej, ale dopiero po tym, jak opanowaliśmy podstawy. Bo bardzo często w trakcie szkolenia, i to szkoleń wszystkiego poziomu, im wyższy poziom, tym większy jest, bym powiedział, z tym problem. Niektórzy instruktorzy skupiają się na tym efekcie wow, co ładnie wygląda w social mediach, na stronach internetowych, a trochę zapominają o tym, że są jakieś podstawy, które należy przekazać. I to znowu, oczywiście trochę tutaj generalizuję, sam mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, sam ucząc się pewnych rzeczy nowych, na przykład pamiętam kilkanaście lat temu, nowością było pływanie do tyłu, helikopter. To były takie rzeczy, które naprawdę robiły wrażenie. I teraz kosztem nauczania bardzo podstawowych umiejętności nurkowych my staraliśmy się nauczyć tego efektu wow. Bo jak ktoś umiał te rzeczy, no to znaczy, że był czy zrobił bardzo dobry kurs. I znowu, trzeba sobie postawić tutaj pytanie, co jest ważniejsze? Czy jednak ta podstawa, czy ten efekt wow? I moim zdaniem znowu jest miejsce na to, ale jeżeli chodzi o priorytety, to najpierw skupmy się na tym, co powinno być na danym kursie nauczone. Jeżeli nam zostaje przestrzeń, bo tak jak mówiłeś wcześniej, różni są kursanci. Czasem masz grupę, która jest bardzo mocna, szybko opanowała podstawy, no to można sobie poświęcić czas na jakieś dodatkowe elementy. Ale jeżeli mamy to, że nadal walczymy z podstawami, to nie ma co przechodzić do efektu wow i tym bardziej tego oczekiwać, wymagać od ludzi, żeby dostali certyfikat. Tak, ja sam siedziałem dosyć długo i walczyłem ze zdjęciem maski pod wodą. Aż w końcu zadałem pytanie, po co ja mam zdejmować tę maskę? Przecież po to idę nurkować, żeby mieć maskę. To prawda, ale to jakby większość dzisiaj systemów oparta jest na wymaganiach zaliczeniowych. To znaczy nie można pójść dalej, jeżeli czegoś się nie zaliczy. I to jest bardzo rozsądne podejście ze strony organizacji szkoleniowych, bo ono pozwala jakoś tam stopniowo podejść do tego procesu nauczania. Jeżeli my zaczynamy przeskakiwać pewne poziomy i mówić, mój kurs jest dobry, bo ja od razu wymagam, żeby moi kursanci zdjęli i założyli maskę na 15 metrach w ciemnej, zimnej wodzie, i to czyni mój kurs lepszym od tych, którzy robią to stopniowo, zaczynając od częściowego zalania maski w basenie i stopniowo rozbudowując te umiejętności, no to tutaj z punktu widzenia metodycznego popełniamy jakiś błąd, bo kurs nie powinien być selekcją. Kurs powinien być czymś, gdzie ludzie się uczą. Na selekcję bądź weryfikację przychodzi najczęściej czas na samym końcu tego szkolenia i wtedy rzeczywiście można sprawdzić, czy ludzie się tego nauczyli. Ale na wcześniejszych etapach trzeba ludzi edukować, a jak najlepiej edukować? Po prostu małymi krokami. Dokładnie, małymi krokami. Ja przypominam coraz swoją maskę i siedziałem w Brodziku i tam sobie trenowałem. Jeszcze a propos właśnie tych szkoleń, to spotykam się z tym, w sumie z Mateuszem się spotykamy, że część instruktorów modyfikuje zakres szkolenia, tak? Idziemy, nie wiem, na basen i widzimy, że są dwie grupy, które się szkolą w PAD i OWD. Jedna grupa ma fajkę, druga grupa nie ma fajki. Ta fajka to jest taki zawsze temat, który zbędna, niezbędna, no ale w programie jest. Czy mam wymagać od instruktora, naucz mi obsługiwać tego, czy muszę ją mieć, czy jednak zaufać instruktorowi, że to jest zbędne, poradzisz sobie bez niej. Fajka to taki mój konik troszeczkę. Bezwzględnie, jeżeli chodzi o szkolenie na poziomie Open Water Diver, zarówno w PADI, jak i w większości innych organizacji szkoleniowych fajka jest wymaganym elementem sprzętu, tylko w sumie nikt nie mówi, gdzie ona ma być.
Tak? I to Czyli może być na lądzie. Nie, na lądzie nie, musi być zawsze z nurkiem. I tutaj warto jest pamiętać o tym, po co my, instruktorzy, jesteśmy. Wielu instruktorów, wielu moich kolegów, sam we wczesnych latach nauczania tak do tego podchodziłem, że ważniejsze było to, co mówię, a nie to, co sam robię. I to zaczyna się od samej góry. Jeżeli instruktor powie, ja nie mam fajki, mam swoją fajkę w kieszeni, to nawet jeżeli będzie wymagał od kursantów, żeby oni przyczepiali tą fajkę na czas szkolenia, to najprawdopodobniej pierwsze, co zrobią po takim kursie, to przełożą ją sobie do kieszeni. I dlatego każdy instruktor powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, co chciałby, żeby jego kursanci robili po kursie. I w temacie fajki, jeżeli fajki nie ma na etapie szkolenia, nawet jeżeli instruktor mówi, że musi być, jest obowiązkowym sprzętem, no to prawdopodobieństwo, że kursanci to wdrożą, jest bardzo, bardzo małe. I tutaj myślę, że kłaniają się dwie rzeczy. Tu jest na przykład to, że szkoląc w polskim jeziorze, fajka rzeczywiście nie wydaje się takim niezbędnym sprzętem. Natomiast jeżeli ktoś ma doświadczenie z morskimi falami, a już szczególnie oceanicznymi falami, to zdaje sobie sprawę, że to jest sprzęt, który może uratować komuś życie. A my szkolimy nurków nie tylko do nurkowania w warunkach takich, jak my mamy, tak, ale do wszystkich. I tu świetnym przykładem jest też deep spot. Czy w deep spocie fajka jest niezbędnym sprzętem? Do wykonania określonego ćwiczenia tak, ale tak na co dzień nie ma takiej konieczności. No, nikt tutaj nie będzie pływał daleko po powierzchni, czy nie będzie miał jakiejś dużej fali. No, zgadza się. Ale no, jest to element sprzętu, do którego przyzwyczajamy naszych kursantów. I dlatego, jeżeli instruktor chce, żeby czy dive master chce, żeby jego kursanci podopieczni tą fajkę mieli, no to powinni oprócz tego, że o tym mówić, to sami modelować to zachowanie swoim ekwipunkiem. Czyli dokładnie, podoba mi się ta odpowiedź. Więc jeżeli chodzi o... Tutaj mogę coś powiedzieć na temat standardów PADI. Jestem kursdyrektorem PADI. Przez lata te standardy nie dość, że wdrażałem sam jako instruktor, to nauczałem ich na kursach instruktorskich, czy później pracując już bezpośrednio dla PADI, byłem też zaangażowany w proces kontroli tych standardów. To mogę śmiało powiedzieć, że na kursie OWD PADI fajka jest obowiązkowym elementem sprzętu, który każdy nurek powinien ze sobą mieć, tak? Przez cały czas szkolenia. Tak, to wszyscy wiemy właśnie. Stąd moje pytanie, bo one też właśnie się pojawia na grupach. No jeszcze takich modyfikacji, co widzimy w kursach, no to różnica. W jednym jest do 18 metrów, w drugim do 20 metrów. To takie... To tak naprawdę to nie ma zbyt dużego znaczenia. Skąd się wzięło 18 metrów? Pamiętajmy, że większość nowoczesnych systemów szkoleniowych przyszła ze Stanów Zjednoczonych do nas. 18 metrów to jest 60 stóp. Tak, gdyby 20 metrów było równo przeliczalne na stopy, to najprawdopodobniej ta głębokość to byłoby 20 metrów. Dokładnie. W związku z tym tak naprawdę, czy jest to 18 czy 20 metrów, z punktu widzenia tego zasobu umiejętności, które dajemy nurkowi początkującemu, nie ma żadnego znaczenia. Ale już na przykład różnica między 18, 20 a 30 metrów jest różnica. Jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o konsumpcję gazu i pojawianie się różnego rodzaju narkozy gazowej. Tak? Więc tam już jest duża. 18, 20 praktycznie tej różnicy nie ma i czy organizacja przypisuje do danego poziomu 20 metrów czy 18, to bardziej wynika z jakichś historycznych zaszłości niż rzeczywistej różnicy w jakichś wymaganiach czy umiejętnościach nurkowych, które nurek musi posiadać. Dokładnie. A jak myślisz, lepiej jest się uczyć za granicą, czy jednak tutaj na miejscu tak naprawdę? Jakbym zaczął nurkować, bo dużo nurków, którzy zaczyna, to mówi, pojadę sobie na wakacje do Egiptu i tam zrobię sobie przy okazji kurs, czy lepiej pouczyć się w kraju, dopiero tam polecieć na przykład? Wszystko ma swoje zalety i wady. Tak, to zacznijmy od zalet uczenia się w Polsce. Największą zaletą jest, że większość jednak szkół nurkowych oferuje to szkolenie rozłożone w czasie. Tak? Plus odbywa się ono nie naruszając naszych wakacji. Więc tutaj jest więcej czasu na to, żeby pewne rzeczy opanować, bo na przykład chodzimy na basen raz w tygodniu. Jeżeli nam jakiś tydzień wypadnie,
no to najczęściej jesteśmy w stanie to uzupełnić. Jeżeli na jakiś weekend nie możemy pojechać, albo na przykład zdarzy się tak, że w środku naszych nurkowań zaboli nas ucho, to jesteśmy w stanie... Dziecko się urodzi. Tak, to już bym powiedział skrajne sytuacje, ale jesteśmy w stanie ten kurs dokończyć po prostu w innym terminie. Dużo też szkół nurkowych mówi o tym, że oni wtedy są w stanie zaprosić do siebie, poświęcić tej teorii więcej czasu. Ja tutaj akurat jestem zwolennikiem tego, żeby na teorię w dobie materiałów e-learningowych, które są na bardzo wysokim poziomie, jednak spędzać jak najmniej czasu, bo ta idea siedzenia w sali wykładowej i słuchania wykładów, ona tak samo jak na poziomie edukacji na przykład uniwersyteckiej, tak samo na etapie edukacji nurkowej, no już odchodzi trochę do lamusa. My z racji przyzwyczajeń nadal ją bardzo lubimy i w nią wierzymy. Nie jest to najskuteczniejszy sposób przyswajania wiedzy. Absolutnie ważne jest, żeby kursant miał dostęp do instruktora i mógł zweryfikować jakieś wątpliwości, ale czy chociażby, żeby instruktor mógł opowiedzieć rzeczy, których nie ma w podręczniku, które dotyczą chociażby lokalnych warunków, tak? Bo żaden podręcznik nie będzie uwzględniał wszystkich lokalnych warunków, w których nurkujemy. Tak? Natomiast wiele szkół nurkowych, wracając do jakby tego tematu, czy w Polsce, czy za granicą, wiele szkół nurkowych buduje też poprzez to społeczność. I to jest bardzo fajne. To ci nurkowie przychodzą co tydzień, chodzą sobie na baseny. To jest też plus uczenia się w Polsce. Uczenie się za granicą. No i jeszcze jeden plus uczenia się w Polsce to jest to, że nie musimy poświęcać czasu naszych wakacji. Możemy go poświęcać na nurkowanie. Tak. Ale zaczęliśmy od jakości szkolenia. Ja osobiście nie przywiązywałbym do tego aż tak dużego znaczenia. To znaczy to, że akurat kurs się odbywał w Polsce versus kurs się odbywał za granicą, myślę, że znowu to ma drugorzędne znaczenie. Dużo ważniejsze będzie miało znaczenie, jaką szkołę nurkową wybraliśmy, na jakim jesteśmy kursie, niż to, czy on się odbywał w Polsce, czy za granicą. Kurs za granicą ma ten plus, że najczęściej jest skomasowany. Odbywa się w ciągu i z punktu widzenia edukacyjnego to jest plus. Tak, bo ludzie widzą dużo większy związek przyczynowo-skutkowy między tymi poszczególnymi elementami. Minusem jest to, że plus jest też to, że odbywamy go najczęściej w bardzo miłych warunkach, często w miejscu, gdzie jest po prostu ciekawie pod wodą, czy ciekawiej niż bylibyśmy w stanie zaoferować w przeciętnym polskim jeziorze. No ale znowu, pytanie, czy na etapie szkolenia to jest akurat najważniejsze. Jeżeli zrobimy ten kurs w Polsce, pojedziemy z nim za granicę, no to na pewno będziemy po prostu nurkowali. Zamiast wykonywać ćwiczenia pod wodą, to będziemy mogli skupić się na nurkowaniu. I to jest, myślę, największa zaleta tego, żeby albo zrobić cały kurs, albo chociaż zacząć szkolenie tutaj w Polsce. Myślę, że z punktu widzenia jakościowego to nie jest aż tak duża... Czyli liczy się instruktor i szkoła, a nie miejsce. Tak. Ale liczą się też takie rzeczy jak chociażby dostępność materiałów czy języka, bo przez wiele lat pamiętajmy o tym, że ograniczeniem dla przeciętnego polskiego turysty był język. Polskie szkoły nie były aż tak rozpowszechnione za granicą i robienie kursu za granicą często oznaczało robienie go w obcym dla siebie języku. No i jeżeli ktoś go dobrze nie zna, no jest to jakaś bariera, nie? Więc znowu, historycznie patrząc, myślę, że było dużo więcej barier w tym, żeby zrobić dobry kurs za granicą, niż jest teraz. Decyzja o tym, czy robić kurs za granicą, czy w Polsce, myślę, że przede wszystkim powinna opierać się na tym, czy na wakacjach chcemy ileś czasu poświęcać na ten kurs, zamiast na samo nurkowanie. Ja już takie mam przemyślenie, że na wakacjach to tak naprawdę mamy ograniczony czas na ten kurs, więc wydaje mi się, że bez względu na jakość szkolenia on i tak się zakończy, bo ciśnie nas termin, 3 dni do odlotu, przyleciałem się nauczyć, to muszę. To pytanie oczywiście o to, jak realizowane są te wymagania zaliczeniowe, bo ja znam bardzo wiele miejsc, gdzie ludzie w rezultacie wracają bez certyfikatu, z tego powodu, że nie byli w stanie spełnić jakichś norm. Znam też oczywiście sytuacje, gdzie
niezależnie od tego, jaki był poziom ludzi, no to dostają certyfikat za to, że byli. No tak. Co oczywiście jest patologią, a nie normalną sytuacją. Ale znowu, obserwując grupy internetowe, to myślę, że ta jakość szkolenia jest bardzo trudna do zweryfikowania, bo patrzymy na przykład na nurka OWD, który zrobił kurs. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że był on kilka razy na zajęciach basenowych. To może być zrealizowane w postaci 5 sesji niezależnych, to może być zrealizowane w postaci 3 połączonych sesji, ale powiedzmy, spędził kilka godzin na zajęciach basenowych, a następnie odbył 4 nurkowania w wodzie otwartej. Jest to osoba, która ma bardzo podstawowy poziom umiejętności, bo tu szczególnie mówimy o tych umiejętnościach motorycznych, które wymagają pewnego powtarzania. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie tą osobę i jest to nurek, który nurkuje raz w roku, czytaj, zrobił swój kurs OWD, przez rok nie nurkował i teraz jest oczekiwanie, że wskoczy do wody i będzie super nurkował. To myślę, że nawet gdyby zrobił kurs w najlepszej możliwej szkole, to on nadal, jego poziom będzie słaby, z tego względu, że ma małe doświadczenie, nie utrwalił tych umiejętności, które ma na kursie. I patrzenie na nurka przez to, co reprezentuje sobą pod wodą, oczywiście każdy z nas co robi, ale czasem warto ten filtr narzucić. Jak długo ktoś nie nurkował. No dokładnie. Ile ma w ogóle nurkowań zrobionych, zanim zaczniemy wyśmiewać się z jakichś tam filmów, które pojawiają się w internecie. To jest jakby takie jedno przemyślenie po obserwacji różnego rodzaju grup internetowych. Drugie to, że staramy się, jakby myślimy o swoim poziomie dzisiaj, tak? Przeciętny komentator w internecie jednak jest po stronie bardziej doświadczonego nurka i trochę nie pamięta o tym, jak to było, jak on zaczynał, z jakimi rzeczami miał problemy. A trzecia rzecz to jest takie normalne w internecie, nie tylko w dziedzinie nurkowania, trochę próba zbawienia świata i próba opowiedzenia, jakby wyglądał najlepszy możliwy scenariusz. I oczywiście ten najlepszy możliwy scenariusz polegałby na tym, że kursy nurkowe byłyby zbliżone do tego, co robiliśmy ileś lat temu. Czytaj, byłaby bardzo duża selekcja, także medyczna do nurkowania. Potem byłoby bardzo długie budowanie przygotowania kondycyjnego i oswajania się z wodą. A dopiero zwieńczeniem tego byłoby ta nauka nurkowania. Ja jak zacząłem nurkować, to przez prawie rok czasu chodziłem na basen. Okay. Było to poprzedzone zajęciami, było to poprzedzone badaniami medycznymi, które były takie jak dla pilotów, bo jedynym punktem odniesienia były badania dla nurków zawodowych bądź wojskowych, więc trudno było, tak naprawdę trzeba było przejść przez lekarza sportowego, który dawał bardzo długą listę badań. Tak jak powiedziałem, rok basenu, który przez ten rok basenu raz w tygodniu sprzęt nurkowy widzieliśmy na ostatnich zajęciach. O matko. Wcześniej pływaliśmy w masce, fajce i płetwach i dopiero potem jechaliśmy na 2-tygodniowy obóz nurkowy, gdzie w dużej mierze były też to zajęcia kondycyjne. I wielu nurków, którzy nawet czegoś takiego nie doświadczyli, ma taki sentyment do tego typu szkolenia. Ja mogę powiedzieć, jeżeli byśmy próbowali to wdrożyć dzisiaj, to ten kurs nurkowy byłby bardzo drogi i w rezultacie nie tylko tego, że byłby bardzo drogi, ale bardzo długi, bardzo mało osób by na niego przychodziło. Tak? Więc branża nurkowa słabo by się rozwijała. Tak jak rozwijała się w latach 90., 80. w Polsce, to dopiero przyjście tych komercyjnych systemów, które nie tylko skróciły ten czas, ale dały przede wszystkim metody do tego, żeby to skrócić i koncentrowały się na tym, żeby nauczyć nurków tych niezbędnych umiejętności na danym poziomie. Tak? I to jest trochę powrót do twojego pytania. Jakby o te różne poziomy, czy wszystkiego, czy przeuczać, czy nie przeuczać. W Polsce zawsze jest sentyment, że taki dłuższy kurs to jest lepszy. A tak naprawdę najlepszy kurs to taki, który ma nauczyć nurka do tego poziomu, trochę mu dać oczywiście więcej, tak, ale niech on nurkuje na tym poziomie, do którego dostał certyfikat i potem przyjdzie na następne szkolenie, jeżeli chce
rozwijać te swoje możliwości. Więc już zapomniałem pytania, trochę się w tym temacie jakby rozwinąłem, ale wydaje mi się, że to przejście, już pamiętam, grupy internetowe i właśnie to zbawianie świata. To zbawianie świata w stronę tego, że powinniśmy robić dłuższe kursy, Mieliśmy to i naprawdę to nie powodowało, że było bezpieczniej. Tak? To nie powodowało przede wszystkim tego, że branża się rozwijała i jakby to też jest bardzo ważny parametr. No bo teraz jak mierzyć parametr bezpieczeństwa? Tak naprawdę ilością wypadków śmiertelnych. Bo to jest najgorsza możliwa konsekwencja jakiegoś błędu, czy szeregu błędów popełnionych pod wodą. I jeżeli analizujemy sobie, czy porównujemy statystyki, to oczywiście, gdyby ludzie w ogóle nie nurkowali, to w ogóle nie byłoby wypadków śmiertelnych. Ale ten współczynnik dla polskich nurków jest nadal bardzo, bardzo niski. Oczywiście każdy taki wypadek to jest ogromna tragedia, ale jeżeli popatrzymy na to statystycznie i spróbujemy to porównać do jakiejś średniej światowej, to nie wypadamy jakoś nie wiadomo jak, nie wyskakujemy. Polscy nurkowie nie generują jakiejś nie wiadomo jakiej liczby tych najpoważniejszych wypadków. To też nam pozwala ekstrapolować trochę te dane w dół, czyli ogólnej liczby wypadków nurkowie z Polski to nie jest jakaś taka grupa, która by wyraźnie wyskakiwała w tych statystykach. To teraz mi się nasuwa pytanie a propos bezpieczeństwa, no bo znam, wśród moich znajomych zdali egzamin, mają certyfikację i przez 1,5 roku nie nurkowali, no i nadchodzi lato i mówią, chodź Kamil, pójdziemy gdzieś tam zanurkować. Czy dla takich osób ze względów bezpieczeństwa lepiej pójść sobie na jakieś doszkalające godziny z instruktorem, albo nie wiem, ktoś nurkował tylko w ciepłych wodach i nagle mówi, chodź pójdziemy na honoratkę, lepiej pójść, tak jak w kursy doszkalające jazdy samochodem, lepiej pójść sobie doszkolić, no bo ja powiem szczerze, że znajomy, który długo nie nurkował, bałem się iść pod wodę, zwłaszcza na jezioro, bo mówię, no ja nie wiem, co on potrafi po tym 1,5 roku przerwy, czyli lepiej udać się do instruktora i doszkolić się, czy od razu mam patent, idę do wody? To bardzo dobre pytanie i tu oczywiście moja odpowiedź będzie postrzegana jako bardzo subiektywna, tak? Bo zarówno jestem instruktorem, jak i przedstawicielem miejsca, które oferuje tego typu programy, ale to jest tak naprawdę najlepsze możliwe rozwiązanie. I znowu, patrząc na statystykę wypadków, to widzimy, że nieproporcjonalnie dużo wypadków zdarza się na początku sezonu. Z czego to między innymi wynika? Z tego, że ludzie, którzy nie nurkowali przez zimę, najczęściej w polskich warunkach to jest jednak zima. No i zimno jest. No. I jadą zanurkować z troszeczkę nierozgrzani do nurkowania. Jakieś umiejętności zapomnieli, tak? I idą zanurkować na przykład w maju. Zawsze weekend majowy był takim miejscem, gdzie to było takie tradycyjne miejsce, gdzie ludzie otwierali sezon. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. I nieproporcjonalnie dużo tych poważnych wypadków zdarzało się właśnie wtedy i to głównie z tego powodu, że nurkowie byli nieroznurkowani. To jest jakby pierwsza kategoria. Druga kategoria to zmiana warunków. To, o czym powiedziałeś, absolutnie uważam, że jeżeli nie nurkowaliśmy w jakichś warunkach, powinniśmy zanurkować pod nadzorem minimum dive mastera, a tak naprawdę najlepiej byłoby instruktora, bo on jednak widzi troszeczkę więcej niż dive master i ma trochę więcej narzędzi, żeby jakieś braki uzupełnić. I to jest na przykład to, co my teraz promujemy w Deep Spocie, bo jakby widzimy to, że ten sezon zaraz nam się otworzy i my chcemy nurkom zaoferować jak najwięcej tych programów, gdzie oni mogą odświeżyć swoje umiejętności. I znowu, mogę być posądzony o to, że promuję swój własny produkt. Absolutnie robię to w pełni świadomie, ale też robimy to ze względu na to, że wiemy, że iluś nurków nie nurkowało przez dłuższy czas. Musimy też spojrzeć na pandemię, która spowodowała, że wielu nurków, takich, którzy nurkują raz w roku, jest bardzo duża grupa osób, które zrobiła swój kurs OWD, szczególnie zrobiła go właśnie na wakacjach i nurkuje tylko przy okazji wakacji. I wakacje zostały odcięte de facto. I wakacje zostały odcięte i oni dzisiaj na przykład do nas przychodzą, bo wiemy to z rozmów z tymi nurkami, z prowadzenia tych programów, że oni traktują to zanurkowanie tutaj jako rozgrzanie się przed jakimś wyjazdem. I oczywiście bardzo popieram to ze strony biznesowej, ale też bardzo popieram to ze strony edukacyjnej. Bo tutaj w takich bardzo komfortowych warunkach
można sobie wiele umiejętności odświeżyć. Ja właśnie tak ze znajomym dokładnie tak zrobiliśmy. Chciał iść na honoratkę, mówię, nie. Chodźmy gdzieś, gdzie będę cię w razie czego widział. Oczywiście. I teraz, czy to zastąpi nurkowanie w honoratce? Nie. Ale to na pewno przygotuje do tego, żeby w tej honoratce było łatwiej. Bezpieczniej, łatwiej, dokładnie. Jeszcze takie pytanie, które się wszędzie pojawia, trochę już na nie odpowiedzieliśmy. Którą federację wybrać, jeżeli chcę zacząć? Tak? Czy to ma znaczenie, czy totalnie nie ma znaczenia? To jest bardzo trudne pytanie dla mnie do odpowiedzenia, z racji tego, że jakby mój związek z jedną z organizacji jest znany od lat i zawsze będę mówił, że moje serce jest po stronie tej organizacji. Tutaj dwa takie popularne stwierdzenia są, że nie ma znaczenia federacja, ma znaczenie instruktor. Tak. To jakby rozprawmy się troszeczkę najpierw z tym. Federacja rzeczywiście nie jest tym pierwszą rzeczą, która uczy ludzi nurkować. Z drugiej strony duże organizacje szkoleniowe często, ale też mniejsze. Tutaj jakby nie chcę tego pozycjonować, ale one mają ogromne doświadczenie w temacie pewnych metod szkoleniowych, to po pierwsze. Po drugie, zaplecza narzędzi wspierających naukę. Chociażby materiałów, które kursant dostaje do samodzielnej nauki. Ta metodyka, która jest poparta milionami wystawionych certyfikatów, jest po prostu potwierdzona. I to trochę wraca do tego pytania, które wcześniej mówiłeś, że są instruktorzy, którzy modyfikują. Tak. I sam pamiętam, na poziomie, mi to się jako instruktorowi zdarzało, pamiętam dwa takie momenty przełomowe w swojej karierze jako instruktora. Po pierwsze, wystawienie 100. certyfikatu. Po drugie, wejście troszeczkę wyżej na tą drabinę szkoleniową, to znaczy zrobienie kursu IDC Staff Instructor. I te dwie sytuacje były bardzo blisko siebie. I to było fajne, bo one mi pokazały, że rzeczywiście wszystko to, co oferuje organizacja, warto jest wdrożyć. To jest pewien standard, który nie pochodzi z kosmosu. To jest standard, który został wypracowany tym wielomilionowym doświadczeniem. I teraz instruktor, który mówi, ja wiem lepiej niż organizacja, zweryfikowałbym to stwierdzenie przez własne doświadczenie szkoleniowe. I mamy w Polsce bardzo wielu instruktorów, którzy mają setki czy nawet tysiące wystawionych certyfikatów. I jeżeli ktoś, kto ma 1000 wystawionych certyfikatów, mówi, ja wiem lepiej, to ja bym go bardziej posłuchał i jego argumentów niż ten, który ma 30 wystawionych certyfikatów. A najczęściej mówią to jednak ci, którzy mają 30 wystawionych certyfikatów i najczęściej mówią to ci, których nauczanie nurkowania nie jest ich zawodem. Mają inne zawody i to nic w tym nie ma złego. Często są super instruktorami, tylko tak jak w każdej innej dziedzinie, oprócz najlepszego szkolenia liczy się też doświadczenie w nauczaniu. I wracając jakby do tego stwierdzenia, czy ważniejszy instruktor, czy federacja, bardzo ważny jest instruktor, ale federacja też ma znaczenie, bo daje te narzędzia wsparcia, daje jakąś gwarancję pewnego standardu, pewnego poziomu wyszkolenia, no i też dostępności tego szkolenia, bo w dużych organizacjach szkoleniowych, jeżeli na przykład na tych wakacjach nam coś nie pójdzie, dużo łatwiej dostać dokument przeniesienia, który umożliwi mi skończenie u innego instruktora, chociażby u mnie w domu. A w mniejszej organizacji szkoleniowej może być z tym problem. I to znowu, absolutnie nie mówię, lepsze są większe niż mniejsze organizacje szkoleniowe, ale to jest jeden z czynników, który warto wziąć pod uwagę. No i jakby ostatni tutaj element, ten instruktor versus federacja, to jest bardziej dla instruktorów, ale też trochę dla kursantów. Co jak instruktor ma gorszy dzień? Bo często jest tak, że nasi instruktorzy są naprawdę mistrzami świata. Tylko nawet największy mistrz świata ma czasem gorszy dzień. I teraz pytanie w ten gorszy dzień, gdzie on ląduje? Czy ląduje w miejscu, gdzie nie ma żadnej podstawy, jak ma ten gorszy dzień, no to bardzo trudno mu cokolwiek z kursantami zrealizować, czy ląduje na tej podstawie, to jest to minimum, które mam do zrobienia ze swoimi kursantami. I to jest znowu przewaga tego, coś, co daje organizacja szkoleniowa. Więc tutaj nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi, ale wybór instruktora szkoły nurkowej na pewno jest równie ważny
jak wybór organizacji, czy nawet bym powiedział tutaj ważniejszy. Ale ze stwierdzeniem, że organizacja nie ma znaczenia, absolutnie bym się nie zgodził. Czyli tak? Okej. No, podobne mam zdanie. Zapewne jakby, nie wiem, inna organizacja była 400 km od mojego domu, to bym wybrał tą, którą mam lokalnie de facto. No, jeździć tyle razy na naukę to też jest wyzwanie tak naprawdę. No i to też jest jakby, ja wiem, że szczególnie te większe organizacje, bardziej komercyjne, nie bójmy się tego powiedzieć, są częściej hejtowane, tak, za swój sukces także komercyjny. Tak? Oraz za to, że łatwo im przykleić łatkę, że tam są słabi instruktorzy. Ja mogę w ten sposób powiedzieć. W dużej organizacji będzie dużo najlepszych instruktorów i dużo najsłabszych instruktorów. W małej organizacji będzie mało najlepszych instruktorów i mało najsłabszych instruktorów. Tutaj działa zasada dużych liczb. W każdej organizacji można być dobrym i słabym instruktorem. Tu jeszcze co działa na rzecz jakby większych organizacji szkoleniowych, to że mają jakieś jednak systemy kontroli, które znowu nie są idealne. I znamy przykłady chociażby tutaj z Polski, gdzie te systemy nie zadziałały w odpowiedni sposób, ale mają chociaż jakieś systemy kontroli, weryfikacji tego, co robią instruktorzy podczas szkolenia. Ostatnio nawet widzieliśmy listę instruktorów, którzy stracili uprawnienia w jednej federacji. I jest to moim zdaniem fajna rzecz, że jakby organizacje publicznie o pewnych rzeczach mówią. Z drugiej strony pamiętajmy, że jest to też element nie tylko, to znaczy instruktorzy odchodzą z organizacji, czy są wyrzucani nie tylko z powodów szkoleniowych, ale także z powodów biznesowych. I jest to też jakiś tam związek, który nie zawsze można tak ogłosić publicznie, bo znowu to, czego by oczekiwał internet, to żeby każdy z takich przypadków został bardzo szczegółowo opisany. Mogę powiedzieć z doświadczenia pracy przy kilku takich przypadkach, to poza zadowoleniem tłumu, to w większości przypadków nie niosłoby to aspektu edukacyjnego, tak? Ale nie zmienia to faktu, że oczywiście trzeba piętnować złe jakby patologie w systemie szkolenia, czy w jakiejkolwiek organizacji, wystawianie uprawnień bez odbycia szkolenia, czy pójście na skróty, czy różnego rodzaju patologie, które widzimy i które występują w każdej organizacji. Absolutnie trzeba to piętnować, trzeba o tym pisać i bym powiedział, to jest rola tego cenzora internetowego trochę, bo na to tak trzeba popatrzeć, że dzisiaj media nie będą o tym pisały, tak? A kto będzie to kontrolował? Będą to kontrolować nurkowie. I ja to postrzegam tylko pozytywnie, a nie negatywnie. No powiem szczerze, że spotkałem się z ofertą OWD zdalnie za opłatą na maila. I znowu, absolutnie patologia i o takich patologiach trzeba mówić, tylko tutaj pojawia się ogromny problem. I znowu, będąc z drugiej strony tego systemu, sam się z tym spotkałem. To jest bardzo podobna zmowa, jak pomiędzy tą osobą, która daje łapówkę i tą osobą, która bierze łapówkę. To znaczy, w bardzo wielu sytuacjach ludzie zgłaszali się i mówili, standardy zostały złamane, po czym jeżeli proszeni byli o to, żeby o tym napisać i nagle zdawali sobie sprawę, że to oni źle wypadają. To w takim sensie, że to oni też mogą stracić swoje uprawnienia w rezultacie tego, to oni mówili niekoniecznie. I teraz pojawiają się pytania, czy to jest może jakaś rozgrywka, która niekoniecznie dotyczyła jakości szkolenia? Może nawet jest przez kogoś inspirowana. Nie chcę tutaj być postrzegany, że tu mówię o jakichś spiskach czy o czymś, ale wielokrotnie to widziałem. Nurek trafiał do innej szkoły nurkowej, powiedzieli mu, a co ty tam w tamtej poprzedniej, w ogóle złamali z tobą standardy, w ogóle nic cię nie nauczyli. I on nagle pisał i teraz, no dobrze, no to opiszmy to szczegółowo, o co tam chodziło. I nagle to trochę inaczej
wyglądało. Więc tu bym uwzględniał trochę szerszy aspekt tej sytuacji, ale absolutnie te niedoskonałości systemu trzeba piętnować. Zachęcam wszystkich kursantów, którzy w większości systemów szkoleniowych dzisiaj dostają ankiety po szkoleniu, żeby te ankiety wypełniali, żeby pisali w nich prawdę, jak odbywało się ich szkolenie. Jak coś im się nie podobało, to żeby w tej ankiecie to jasno napisali, bo to jest jedyny sposób, żeby kontrolować ten system. I zwiększyć bezpieczeństwo tego nurkowania. Tak, absolutnie. Tu mogę jakby powiedzieć jedną rzecz. Nurkowanie jest bardzo bezpiecznym sportem i to nam trochę przeszkadza. W takim sensie, że jest bardzo daleko granica bezpieczeństwa. Trzeba ją naprawdę złamać bardzo wiele zasad, które mamy wdrożone, żeby doszło do jakiejś poważnej sytuacji. Ale niestety powoduje to, że nurkowie dzisiaj łamią jedną zasadę, na przykład nie przestrzegają głębokości związanej ze swoim poziomem wyszkolenia i widzą, ale przecież nic się nie stało. Mój instruktor mówił, że umrę. A nie umarłem. A nie umarłem. No to może w innych rzeczach też kłamał. I następny raz pójdę dalej. I to jest niestety trochę nasza cecha narodowa, że my tak nie lubimy się słuchać pewnych zasad, czy traktujemy je bardzo jako narzucone z zewnątrz. A one zostały narzucone dla naszego tak naprawdę dobra. Tak, nie będę zakładał maski pod wodę, niech nie ogranicza mi wolności. Tak, to już jest skrajny przykład, ale tu to właśnie łamanie zasad głębokości, czy przekraczanie limitów nurkowania bezprzystankowego, bezdekompresyjnego. To są takie bardzo charakterystyczne miejsca, gdzie ludzie stopniowo przesuwają granice. I teraz, jeżeli tą granicę przesuną bardzo daleko, a zbiegnie się to z gorszym dniem, który mają, to tak powstają wypadki. I tyle. Chyba na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o nauczanie i jakość szkoleń, to mam nadzieję, mamy dość duży insight, jak to robić bezpiecznie i jak to robić dobrze. To teraz czas się przygotować pewnie przed sezonem, ponurkować i przygotować się do maja, tak, żeby bezpiecznie wejść pod wodę. Jak najbardziej. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby nie zatrzymywać się z nurkowaniem i to jest plus też tego, o czym wspominaliśmy, czy nurkować tylko w Polsce, czy nurkować tylko za granicą. Myślę, że tutaj nurkować i tu, bo jeżeli będziemy nurkowali i w Polsce, i za granicą, no to będziemy mieli większy dostęp do nurkowania. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia nas w Deep Spocie, bo u nas niezależnie od tego, jaka pora roku jest na zewnątrz, tak, te same warunki nurkowe, ta sama widoczność, woda 32 stopnie i można po prostu sobie szlifować te umiejętności, czy powodować, że one nie zostaną zapomniane. I tym miłym akcentem do usłyszenia w następnym odcinku w takim razie. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.